Witajcie w kolejnej edycji Kamperem na Dziko w Bieszczady. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Was darmowe miejscówki do spania w pięknych miejscach. Nad potokami, w dolinach, wszędzie tam gdzie woda. Nie zawsze będzie luksusowo, ale zawsze będzie za darmo. Dla lubiących aktywny wypoczynek darmowe legalne miejscówki przy szlakach lub ich bezpośredniej bliskości. Ciche parkingi na uboczu, z dala od gwaru i ludzi. Tylko natura. Oprócz tego zabierzemy Was na dzikie szlaki, zrobimy koronę Bieszczadów, powiemy skąd najszybciej wejść, a skąd najlepiej. Odwiedzimy miejsca, które Was zaskoczą. Dotrzemy do miejsc, o których mało kto z Was wie. Będziemy w miejscach, o których zwykły turysta nawet nie słyszał. Przybliżymy kulturę, opowiemy o historii. Traktujcie te poradniki jak rozszerzone kompendium do zorganizowania sobie wakacji w tym przepięknym, jeszcze surowym regionie naszego kraju. Nieważne, czy masz drogiego kampera, czy tanie 4 koła, czy śpisz w bagażniku lub na tylnej kanapie. Czy masz namiot, czy hamak, czy idziesz z przysłowiowego buta. Dla biesa i czadu to nie ma znaczenia. Jak zawsze spakujemy wszystko w minimalnym czasie, bez zbędnego gadania. Do każdego miejsca otrzymasz koordynaty GPS, by samemu zadecydować, gdzie pojechać, co zobaczyć, jak odpocząć. Materiały kierujemy do wszystkich zainteresowanych turystyką w tym regionie w sposób prosty i przystępny. By każdy, jak my, mógł odkrywać na swój sposób, tak jak my odkrywamy od lat. Wchodzi intro i jedziemy. Dziś zabieramy Was na nasz parking startowy w Bieszczadach, ale często się zdarza, że jest on również parkingiem końcowych naszych bieszczadzkich wypraw. Zanim rozpoczniemy temat, najpierw dowiecie się, jak przyjechać w Bieszczady, by nie stać w korkach w Polańczyku. Chyba że jedziecie nocą lub wczesną porą, to wówczas nie ma tematu. No i oczywiście, jeśli Polańczyk nie jest Waszą docelową destynacją. Z doświadczenia wiemy, że w Polańczyku jest fajnie, ale wszystko za pieniądze, nawet parking przy ulicy. Dlatego tam nie zaglądamy, a w całej karierze byliśmy tylko jeden raz. Większość z nas przyjeżdża w Bieszczady od strony Sanoka. My również czasem tamtędy jeździmy, choć nie zawsze. Jeśli Polańczyk nie jest swoim punktem docelowym, to warto go ominąć i nie marnować tam czasu, a przywitać się z prawdziwym Bieszczadem, darując sobie gwar i komercję. Podpowiemy Ci, jak dotrzeć w fajne miejsca, ale zaznaczam, że są pewnie inne, może lepsze drogi dojazdu, których nie znamy. Również jesteśmy w tych okolicach turystami. Może nieco przewlekłymi turystami, ale zawsze turystami. Pokażemy Ci za to, jak my to robimy. Smoling to przeważnie pierwszy nasz przystanek po długiej podróży w Bieszczady. To tutaj zatrzymujemy się na tak zwaną pauzę taktyczną przed wjazdem w prawdziwą przygodę. Tutaj widzicie, jak wygląda zjazd na parking. Jest bardzo łagodny, że dużym samochodem bez problemu można tutaj wjechać. Parking jest spory, nawet 20 kamperów by na parking weszło. My tam stoimy. Na samym parkingu to i to stoi, czyli wywalić kota, czy potrzeby fizjologiczne załatwić. Nie ma najmniejszego problemu, naprawdę jest czysto w tym toju, byliśmy zobaczyć. W ubiegłym roku też również żeśmy tutaj stali i też było czyściutko, naprawdę się tutaj dba o to. No i z całego parkingu zaraz macie zejście tutaj do rzeczki. No, wyjątkowo mało wody jest w tym roku, akurat tak żeśmy trafili, że chyba nie padało. Miejsce, żeby nawet tutaj z dzieciakami przyjechać. Jest Ameryka. Smoling jest najwcześniej lokowaną wsią w dorzeczu Osławy. 12 września 1511 roku Starosław Mikołaj Kamieniecki wydał przywilej szlachetnemu Jackowi Kulczyckiemu na założenie wsi na prawie włoskim. Zachętą do osiedlania było zapisane prawo w przywileju, że osiadłego zbiega nie można wydać. Granice Smolinka obejmowały olbrzymi obszar, od ujścia potoku Duszatyńskiego po źródliska Osławy, na którym niebawem założono kolejne 8 wsi. Według dokumentów z 1931 roku ubiegłego stulecia w Smolniku w 172 domostwach zamieszkiwało 1116 osób. Z ciekawostek należy też powiedzieć, iż w lesie za wsią nad potokiem Liszna bije źródełko uchodzące za cudowne. W Smolniku zachowały się także stare łemkowskie chałupy, krzyże i kapliczki przydrożne. Parking spory, na rzeką Osława. Można się tutaj zatrzymać na dłuższą chwilę lub tylko na jeden dzień, tak jak my to robimy. Czas, jaki spędzamy w tym miejscu, to raczej czas na dopinanie koncepcji i pomysłów, które są zawsze prawie gotowe z naciskiem na akcent prawie. Z tego miejsca możecie się wybrać na piechotę nad jeziorka Duszatyńskie. Dystans to około 10,5 km, a przewyższenie to około 720 metrów. Z parkingu wyjdziecie również na przełom Osławy. Wyjątkowo malownicze miejsce.
ale i w tym wypadku pokażemy, gdzie pojechać, gdzie zaparkować i jak dojść do samego przełomu. Tu jak widzicie, takie mostki są, wszystko jest do 3 ton, tak więc ciężkim samochodem tutaj jest strach przejechać, dlatego są te brody zrobione. Ja wam za chwilę jeden mostek pokażemy jeszcze i te brody też wam pokażemy, jak one wyglądają. Pod spodem osława płynie. No te mostki nie są może w najlepszym stanie, ale funkcjonują, ludzie ich używają. Dlatego są do 3 ton. Ciężkim samochodem tutaj raczej nie przejedziemy. Czy możemy próbować, nie? Na własne ryzyko. Tutaj macie kolejny mostek. Taki drewniany, oczywiście jest też do 3 ton. Widzę, że ten stan chyba będzie trochę lepszy. Ale przy każdym z takich mostków są zjazdy na przeprawę do rzeki, przeprawę na brud taki. Jak woda jest tak jak dzisiaj, może ciut większa, to jest ok, ale jak dużo deszczu napada, to raczej dużym autem się tutaj nie puszczać, bo rzeka pełna i się nie przebijecie przez tą rzekę. Tam stoicie, jak widzicie tam stoimy, jak widzicie, naszego busa, a tam Kinga przechodzi przez brud. I te brody są tutaj co kawałek. Samochodami do 3 ton można je przejeżdżać. No widziałem, że tu busy też przelatują tędy, ale no nie wiem, no. Ja osobiście bym nie przejeżdżał, bo te deski, one są tutaj ruchome. Parking jest zaraz obok, po lewej stronie. I 180 metrów od parkingu, bo tam jest drogowskaz, jak na wyższą nawigacja pokazuje. I jest zagroda Chryszczata, pokażę wam z której strony. Tak jak wam wspominałem, nie wiem czy będzie kamera, z kamery to widać. Stoimy stąd jakieś 200 metrów. Tutaj macie zagrodę Chryszczatą i jest to obowiązkowa knajpa, w cudzysłowie, bo to jest miejsce takie bardzo klimatyczne, które musicie odwiedzić. Ma swój urok, swój klimat. Przede wszystkim kameralne grono klientów, którzy zawsze co roku wracają. My oczywiście też tam zaraz pójdziemy. Nie będziemy już wam Chryszczaty pokazywać. Chryszczatą widzieliście w zeszłym sezonie. I tu wam się karta do góry wyświetli. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak Chryszczata wygląda w środku, to tu w ten sposób. Ale tu macie wjazd. Tu w Chryszczacie też macie campingi, można pokoje wynająć, można zatrzymać się samochodem, przyjemnie coś zjeść. Gęsto są koncerty się tutaj odbywają. Trzeba patrzeć w internecie, co akurat jest u nich na bieżąco i kto gra, bo i gwiazdy z całej Polski tutaj przyjeżdżają grać. Wszystko tutaj znajdziecie w opisie pod spodem filmu. Tak więc odnośniki do wszystkich stron i wszystkich atrakcji tego miejsca również. Miejsce klimatyczne bardzo. Tutaj przy parkingu macie taką knajpeczkę bardzo klimatyczną zrobioną. Tutaj zobaczcie sobie, co oni serwują tutaj. Widzę, że jakieś warsztaty tutaj są, czy coś w tym rodzaju jeszcze, że jak 40 lat temu mojej babci. Tam nie będziemy wbijać dzisiaj do tej cerkwi. Taką cechą specyficzną dla wszystkich cerkwi jest to, że dzwonnica zawsze stoi obok świątyni i tak jest też w tym wypadku i obojętnie czy to będą cerkwie drewniane czy murowane, zawsze dzwonnica stoi obok. Zobaczcie jak tu jest cudnie. Słuchajcie, takie rzeczy to ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i do swojej babci jeździłem i też przy sobie biegały po wsi. Zobaczcie, pokojowo nastawione, kolega nas tutaj cały czas pilnuje. Widzi, że obcy, żebyśmy czegoś nie zakosili. Cisza, natura i miejscowi, których jest też niewielu. Takie klimaty jakie my lubimy, nie? Tak. A więc jak ktoś ciszę, spokój sobie ceni, to tutaj jak najbardziej, zero ludzi, tylko miejscowi. Żeby poczuć ten klimat, to trzeba tutaj przyjechać. Uciec od tego gwaru tych dużych miast, spalin, samochodów, hałasu i ciągłej gonitwy kuźwa za pieniędzmi. Jeśli dziki termowy parking nad wodą w bieszczadzkim Smolniku wpadł Ci w oko i wyniosłeś przydatne informacje z tego materiału, to daj suba i klepnij łapkę. Ciebie to nic nie kosztuje, a nas motywuje do tworzenia podobnych treści.
Zapraszamy na następną dziką bieszczadzką miejscówkę za darmo już w najbliższym czasie.